Jak dodać produkt do sklepu internetowego opartego na WordPress plus WooCommerce? Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo pokażę Ci właśnie, jak to zrobić. Jednak nie będziemy tu dodawać tylko i wyłącznie technicznie samego produktu, bo to jest dość prosty proces, który oczywiście krok po kroku Ci pokażę, ale także zrobimy to tak, jak należy zrobić, czyli tak, jak robią to profesjonalne firmy, czyli na sam Twój sklep nie będzie sprzedawał, jeśli nie będzie na nim ruchu. Tak więc jeżeli założysz po prostu sobie sklep i ludzie po prostu się, inaczej mówiąc, o nim nie dowiedzą, czyli na przykład nie masz popularnego konta na Instagramie, nie nagrywasz wideo, w których zachęcisz ludzi, aby odwiedzili Twój profil, czy nie masz innego bloga, albo nie zainwestujesz w reklamy, obojętnie czy to będzie Facebook, Google, czy nie wiem, może nawet radio, telewizja, to nikt o tym sklepie się nie dowie, nie odwiedzi go, no i przez co ludzie nie będą też kupować, sklep nie będzie sprzedawał. Tak więc co można zrobić, aby jak najchętniej, jak najlepiej przyciągnąć tych ludzi do Ciebie? No między innymi jedną z opcji jest właśnie optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe, czyli tak zwane SEO. Dzięki temu możesz, optymalizując odpowiednio treść strony, którą Ci pokażę właśnie jak zoptymalizować, możesz przyciągać ruch do Twojego sklepu internetowego, no i sprzedawać produkty bez dodatkowego inwestowania w reklamę, czy też innego rodzaju ruch, aktywność klientów. Dobra, zaczynajmy. W pierwszym kroku pokażę Ci stronę, na której będziemy działać. Jest to strona prawdziwy sklep internetowy, który działa ze sprzętem sportowym. Tutaj zaraz Ci pokażę, jak to właśnie zrobić. Następnie będziemy dodawać też produkt wirtualny. Jak już dodamy cały ten produkt, czysto technicznie Ci pokażę, jak to zrobić, ale to już pokażę na innej stronie, żeby tutaj w tym sklepie nie robić bałaganu. Ok, więc tak, w pierwszym kroku sprawdźmy sobie w ogóle, jak dodać ten produkt, czyli tutaj w panel administratora, to co teraz Ci wyskoczyło, ten tutaj czat, to jest czat wspierany przez sztuczną inteligencję. Tak więc jeśli chcesz, aby na Twojej stronie też pojawił się taki czat, taki asystent sprzedaży, który moim zdaniem spisuje się świetnie, tutaj wrzucę Ci też na ekran przykładowe rozmowy z tym czatem, bo on nauczy się tego, co masz na stronie, jaki jest Twój asortyment, a później następnie odpowiednio skonfigurowany będzie mógł po prostu być asystentem, który jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie pomagał Ci sprzedawać 4 razy Twoim klientom. To sprawdź moje wideo, w którym pokazuję też, jak to zrobić krok po kroku. Albo napisz do mnie, to pomogę Ci to wdrożyć. Dobra, tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o czat. Szukamy tutaj w bocznym menu zakładki właśnie WooCommerce, a w zasadzie pod nim zaraz powinny być tutaj produkty. Mamy WooCommerce, to są ustawienia naszego sklepu internetowego, a niżej mamy produkty. Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego WooCommerce, czyli takiej wtyczki odpowiedzialnej za tworzenie produktów, za sklep internetowy oparty na WordPressie, no to musisz zainstalować sobie tą wtyczkę. Konfiguracja pewnie też już jest u mnie na kanale, a jeśli potrzebujesz wsparcia, to oczywiście napisz do mnie, postaram się również pomóc. Dobra, tu mamy widok wszystkich naszych produktów, bo w taką zakładkę wszedłem. No i zobacz, mamy tutaj produkty, które są aktywne, są dostępne w sklepie, ale także mamy tutaj szkice. I właśnie na takim szkicu będziemy sobie dzisiaj działać. Jeśli chcesz stworzyć nowy produkt zupełnie od zera, którego nie ma szkicu, to klikasz sobie tutaj dodaj nowy produkt. Jak sobie kliknę zaraz tutaj edytuj i będziemy wtedy mieli bardzo podobny widok. Jeżeli chcesz edytować, no to wiadomo, tutaj edytuj, szybka edycja powoduje tutaj taki podgląd, tak? Czyli mamy właśnie tutaj nazwę, tutaj mamy uproszczoną nazwę, czyli adres, który później będzie widoczny na naszej stronie, no i inne parametry, takie jak przypisanie do kategorii i tak dalej. Ok, przejdźmy w takim razie teraz do edycji tego produktu, tak aby można było go stworzyć tutaj w zasadzie od zera. Więc zrobimy sobie tutaj anuluj i robimy edytuj. A, jeszcze o czym zapomniałem wspomnieć na wstępie, to będziemy tutaj także wspierać się przez sztuczną inteligencję, tworząc właśnie opis, odpowiednio go optymalizując. Takie pytanie dostałem od jednego z oglądających moje wideo, w którym polecałem właśnie różne wtyczki do czatu GPT. Tutaj też podrzucam to wideo i między innymi była tam świetna wtyczka, która pomaga pisać artykuły na bloga. Jest to świetne rozwiązanie. Jednak pomaga ona, tak jak wspomniałem, w tworzeniu artykułów, ale nie do końca nadaje się do tworzenia opisów produktów. Dlaczego? No, otóż jeżeli ona specjalizuje się w artykułach, no to nie będzie na przykład miała tam takich perswazyjnych chwytów, tak? Nie będzie aż tak skierowana w stronę sprzedaży, zachęcenia do zakupu. Nie będzie używała aż tak języka korzyści, tak? Więc może się świetnie sprawdzić. Tutaj tak jak mamy na przykład składany drążek treningowy do napisania artykułu, jaki drążek treningowy do domu wybrać, na przykład, tak? I wtedy umieścić tam linki właśnie do na przykład tego drążka, który będziemy tutaj robić, do innych produktów. Porównanie drążków, jest to fajny artykuł, tak? Gdzie w zasadzie w teorii obojętnie co by nie polecić, to klient może skorzystać z tego rozwiązania, tak? Więc czy mu polecisz
trzymając się tutaj przykładu drążków, będzie to drążek wolno stojący, czy będzie to drążek sufitowy, ścienny, czy jakiś tam jeszcze inny, no to skorzysta po prostu odpowiednio dobierając drążek do siebie i weźmie go, kupi z twojego polecenia, z twojej strony. Oczywiście z dużym prawdopodobieństwem, no bo może też poszukać sobie gdzie indziej tego sprzętu. Ok, zacznijmy od samej góry. W pierwszym kroku musimy tutaj podać swój tytuł. Oczywiście, jeśli to jest puste, jest nowy, no to mamy nazwę produktu, tak to będzie wyglądało. My tutaj mamy już składany drążek treningowy, tak to wpisałem, żebyśmy wiedzieli, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Jednak musimy sprawdzić, po pierwsze, czy taka nazwa produktu w ogóle jest odpowiednia. Odpowiednia pod wyszukiwarki internetowe, czy to, co wcześniej wspomniałem. Tutaj niżej będziemy mieli opis, którego edycją również się zajmiemy. Ten opis jest w zasadzie tutaj prosty, tak jak widzisz, tutaj czysto techniczne informacje, takie jak wymiary, jakaś waga maksymalna i tak dalej. Pod opisem mamy kolumny odpowiedzialne właśnie za ustalenie ceny, odpowiedzialne za ustawienie promocji, zarządzanie magazynem, łączenie produktów, tak, czyli na przykład cross-selling, upselling. Mamy wysyłkę, czyli jeszcze inne bardziej zaawansowane moduły, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów. Atrybuty, czyli na przykład jeżeli masz bardziej na przykład sukienki, tak, czyli na przykład żeby był rozmiar SML, czy ten sam model, ale kolor czerwony, zielony, niebieski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy jeszcze tutaj parę innych ciekawych możliwości, połączenie z newsletterem. Jeżeli szukasz newslettera, jeżeli go nie masz, to na dole w opisie też jest link do newslettera, który polecam. MailerLite jest dobrym wyborem. Ja polecam jednak, jeśli wolisz, żeby było wszystko po polsku, no to GetResponse. Link znajdziesz również, tak jak wspomniałem, w opisie. On działa po polsku, jest wspierany przez sztuczną inteligencję, także super. Dobra, sprawdźmy w takim razie, jakie frazy kluczowe, czyli to, co ludzie będą wpisywali w wyniki w Google, możemy tutaj umieścić, tak? Czyli przykładowo, jeżeli byśmy sobie nazwali składany drążek treningowy czarny, no to może się okazać, że ludzie tego tak nie wpisują, tak? I że lepiej zamiast wpisać składany drążek treningowy, zrobić drążek do ćwiczeń, drążek do podciągania. Może faktycznie ludzie wtedy tak wpisują. Tak więc teraz dzięki takiemu odpowiedniemu dopasowaniu, tak, jeżeli dobrze dopasujemy te frazy, nasz tytuł, odpowiednio później będzie tutaj użyte w opisie właśnie to, czego ludzie szukają, to Google i inne wyszukiwarki uzna, że no, ta strona jest chyba jednak odpowiednia, skoro ta treść się tutaj odpowiednio powtarza, w dużym uproszczeniu i warto ją wyświetlić, tak? Więc jeżeli tutaj zrobimy jakąś nazwę, jakąś dziwną, czyli drążek treningowy składany ćwicz w domu, no to mała szansa, że to gdzieś tam wyskoczy, tak? Więc teraz sprawdzamy tą frazę kluczową. Sprawdźmy w takim razie sobie składany drążek i co z tego wyjdzie, zaproponujemy na pewno rozszerzenia dalej. Gdzie można takie coś sprawdzić? Pierwszą z opcji jest planer słów kluczowych, czyli narzędzie od Google Ads. Tutaj możesz właśnie też się reklamować, jeżeli chodzi o właśnie wyszukiwarkę Google i inne platformy. U mnie, tak widzisz, żadna reklama nie jest uruchomiona, ale to w niczym nie przeszkadza i możesz spokojnie korzystać z tego narzędzia. Nie musisz mieć uruchomionej żadnej reklamy, musisz być tylko zalogowany na swoje konto Google. Tak jak widzisz, ja tutaj jestem zalogowany i wtedy możesz sobie swobodnie z tego narzędzia korzystać zupełnie za darmo. I w planerze słów kluczowych bierzemy tutaj poznaj nowe słowa kluczowe. I teraz wpisujemy sobie tutaj listę słów, albo możemy podać tutaj niżej link do strony. Ja tutaj wrzucę sobie to, co pisaliśmy przed chwilą, czyli drążek, składany drążek, Enter, klik mamy 1 i tu możesz podać więcej tych słów. Wtedy Google, im więcej ich wpiszesz, tym więcej właśnie ten Google Ads będzie mógł nam sprawdzić po pierwsze te wyniki, które teraz wrzucamy, tak, czyli składany drążek, drążek do ćwiczeń i tak dalej, tak dalej, tak dalej, a także będzie mógł spróbować powiązać to z innymi frazami. Tutaj jednak w przypadku, kiedy tworzymy to dla tej strony willis.com, tego sklepu internetowego, którym właśnie tutaj się zajmuję, którym się opiekuję, jest o tyle trudniej, że w asortymencie mamy już tutaj sporo innych drążków treningowych, tak więc frazy w stylu drążek treningowy, drążek do podciągania i tak dalej są już najprawdopodobniej zajęte. Co to oznacza? No, jeżeli mamy kilka fraz, tak, jeżeli mamy kilka produktów, i użyjemy w nich tej samej frazy, to one będą same ze sobą nieco konkurować, albo te treści mogą się kanibalizować, czyli wzajemnie zjadać, tak? Można to tutaj określić, tak? Czyli jeżeli masz, powiedzmy właśnie na przykład drążek treningowy, no to jeden musi być drążek treningowy do ćwiczeń, jeden drążek do ćwiczeń, inny musi być drążek treningowy. Na przykład, tak w dużym uproszczeniu. Jeżeli każdy będzie drążek treningowy do podciągania, no to wtedy będzie ciężko im się wbić w Google, bo będą, tak wspomniałem wcześniej, razem ze sobą konkurować. Dlatego warto o tym też wiedzieć i pamiętać, żeby te nazwy były chociaż nieco inne. No dobra, powiedzmy, że użyjemy sobie tylko tej tutaj frazy składany drążek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, teraz dwie rzeczy musimy mieć na uwadze. Po pierwsze, sprawdzamy tutaj,
jaka jest popularność tego słowa kluczowego, tak? Czy w ogóle warto w tym kierunku się pozycjonować? Może warto pomyśleć nad czymś zupełnie innym? To jest pierwsza kwestia. A druga, jak to lepiej dopasować, tak? Czyli tak wspomniałem, czy mamy to drążek do podciągania, czy mamy to drążek treningowy na przykład, a druga opcja to właśnie, żeby zobaczyć tutaj wyszukiwania. No i widzimy między innymi, że mamy tutaj składany drążek, mamy naszą frazę i w drugiej kolumnie mamy średnie miesięczne zapytania od 10 do 100. Czyli teoretycznie niewiele, tak? Czyli przy założeniu, żeby było tych zapytań 50 i wchodziłaby nawet połowa osób na tę stronę, to by było 25. Czyli przy założeniu, że konwersja, czyli sprzedaż w sklepie jest na poziomie tego 1%, bo tak się mniej więcej szacuje w e-commerce, no to by znaczyło, że kupowałaby jedna osoba na 4 miesiące, o ile się teraz nie pomyliłem, tak? Czyli 50 wyszukiwań, 25 osób wchodzi, tak? Czyli musiałoby wejść przez 4 miesiące osoby wchodzić, żeby weszło 100 osób i z tego statystycznie jedna osoba kupuje. Tak, chyba dobrze to policzyłem teraz. Jeden zakup w 4 miesiące, podejrzewam, że inwestycja taka by się prawie w ogóle nie zwróciła. Zakładając, że trzeba zoptymalizować taką stronę i tak dalej, no to zwracałaby się pewnie bardzo, bardzo, bardzo długo, więc zazwyczaj trzeba byłoby poszukać czegoś bardziej tutaj chwytliwego. O, tutaj mamy na przykład już od 100 do 1000. I jaka to jest tutaj fraza? Mamy na przykład składany drążek do podciągania. Więc jak wspomniałem, jest właśnie tutaj inna fraza, tego ludzie częściej szukają. Chcę sobie tutaj odkliknąć myszką, bo tłumacz wyskoczył. OK. I mamy składany drążek do podciągania. No i mamy teraz taką frazę i mamy już od 100 do 1000. Więc przy tym samym założeniu, jak wcześniej zrobiłem, tak, czyli że mamy powiedzmy tutaj po środku, czyli 500 wyszukiwań, z czego połowa nas wchodzi, czyli 250, to już możemy szacować, że 2 do 3 osób kupią z naszego sklepu. Oczywiście zakładając, że będziemy bardzo wysoko w wynikach wyszukiwania i tak dalej, ale my jakby to wcelując w tego typu założenia, myślę, że można to uwzględnić, tak? Więc tego typu fraza jest już znacznie lepsza. I dalej zaraz zerkniemy sobie jeszcze w inne parametry, ale drążek do podciągania składany, tak? Czyli mamy składany drążek do podciągania, drążek do podciągania składany. Po polsku to jest to samo, tak? Czyli sens jest ten sam, jednak ludzie wpisują to odwrotnie, co właśnie może powodować to, że to już są nieco inne frazy, nieco inne produkty, więc no, można raczej używać takich fraz osobno do różnych produktów. Tu akurat nie mam problemu, bo mamy tylko i wyłącznie jeden taki składany drążek w tym sklepie. Drążek do podciągania składany. Ok, mamy też taką frazę, też widzisz, tak jak jest tutaj 100 do 1000, no i potem jakieś mniej popularne rozwiązania mamy tutaj do wyboru, więc powiedzmy, że sobie będziemy bazować na tym tutaj pierwszym zapytaniu, czyli składany drążek do podciągania, tak? Albo drążek do podciągania składany. Którąś z tych dwóch sobie tutaj fraz wybierzemy, zobaczymy, jak to będzie tam dalej pasowało pod kontekst całego tutaj zapytania. Normalnie, tak jak wspomniałem, warto sobie to podzielić na produkty, jeżeli masz je kilka. Ja tutaj mogę sobie bardziej to dopasować, no bo jednak, tak w sumie będzie tutaj tylko i wyłącznie jeden produkt, tak? Więc możemy ująć składany drążek do podciągania, coś tam, albo zrobimy drążek do podciągania składany i coś do niego dopiszemy. Chyba ta druga będzie bardziej pasowało, ale to się za chwilkę okaże. To było pierwsze narzędzie, w którym warto było to sprawdzić. Tutaj mieliśmy średnią ilość wyszukiwań. Dalej mamy tutaj tabelę między innymi zmiany przez 3 miesiące, tak? Czyli statystyka jest powiedzmy, że to jest 0%, czyli ani na plus, ani na minus. Czasami jest tutaj duży procent w górę, czasami jest duży procent w dół. Dalej mamy tutaj właśnie przykład procentów w górę, zmiany rok do roku, tak? Czyli widzimy, że jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu drążki, bo wzrost jest aż o 900%. Co prawda przy takich małych liczbach, przy 100 wzrost o 900%, tak? No to jest wzrost do 900 właśnie, tak? Więc nie jest to jakieś wow, ale w procentach jest na pewno mega. Kolejna tabelka, kolejna kolumna, mamy tutaj konkurencję. Widzimy, że konkurencja jest tutaj duża, że dużo osób się reklamuje na tego typu frazę. Można to oczywiście sprawdzić, wpisując właśnie tą frazę, co tutaj mamy w Google i zobaczyć, jakie nam reklamy wyskakują, ile tych reklam jest i tak dalej. Udział w wyświetleniach, no to jest kolumna, którą można było omówić w ogóle przy lekcji Google Ads, ale tutaj dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. No i dalej mamy po prostu stawkę za kliknięcia, górna część reklamy, dolna część reklamy, no w skrócie można sobie po prostu na to zerknąć, żeby wiedzieć, jeżeli chcesz w ogóle się pozycjonować pod Google Ads, chcesz działać w Google Ads. Pozycjonowanie i Google Ads można też fajnie połączyć z tego względu, że jeżeli twoja strona... Celem Google'a i wszystkich innych mediów społecznościowych jest dostarczanie użytkownikom jak największych wartości. To trzeba mieć właśnie na uwadze. Tak więc jeżeli twoja strona internetowa jest ciekawa,
i ludzie na nią chętnie wchodzą, chętnie na nie zostają i tak dalej, no to Google widzi, że warto tą stronę wyświetlać. To jest pierwsza rzecz. Druga, no to jest to, jak Google ocenia, czy Twoja strona pokrywa się z tym, czego użytkownik szuka. To, co wspominałem wcześniej, czyli jeśli ktoś szuka, powiedzmy, czerwony rower stacjonarny, no to nie będzie mu pokazywało czerwonych butów, no bo nie jest to za bardzo związane. No chyba że Google właśnie uzna, że ludzie szukając tych rowerów chcą koniecznie zobaczyć te buty, bo te buty są naprawdę takie szałowe, że stwierdzałem, że w sumie tego roweru nie chcę, wystarczy mi same buty, tak? Oczywiście śmieszny trochę przykład, ale mam nadzieję, że wiesz tutaj, o co chodzi. Dobra, więc wskakujemy w kolejne narzędzie i jednym z takich, które warto sobie skorzystać, jest ono również dostępne tutaj za darmo. Oczywiście ma swoją płatną wersję, ale jest także dostępne za darmo. To jest Ahrefs. Mamy tutaj Keywords Generator. Można powiedzieć, że szukamy sobie tutaj różnych słów, różnych fraz kluczowych. Składany drążek. Może wcześniej zerknąć już, co tutaj z tego wyskoczyło. Robimy szukaj. Też piszemy sobie dokładnie tę samą frazę. Oczywiście czasami może być to trochę trudniejsze i trzeba przeszukać więcej tych fraz. I tu mamy nasze wyniki. Składany drążek do podciągania. I mamy tutaj KD, to jest trudność słowa kluczowego, frazy kluczowej. Mamy napisane, że jest łatwe. Wartość mamy tutaj mniej niż 100, więc widzimy, że jest zupełnie inny wynik niż powiedziano przed chwilą Google, bo Google nam zaproponował, że będzie tutaj od 100 000, więc znacznie więcej. No ale wiadomo, powiedzmy, te firmy mogą mieć troszeczkę tutaj rozjechane wyniki, jeśli o to chodzi, ale zadano podpowiedział tutaj trochę więcej innych fraz niż Google tego nie pokazywał, tak? Czyli składany drążek na przykład na ścianę tego Google nie pokazywał. Niestety mamy tutaj za mało danych, że można było to jakkolwiek interpretować. Jednak jeśli optymalizujesz to samodzielnie, a nie inwestujesz w agencję i miałbyś, powiedzmy, już takich drążków 10 i by Ci brakowało fraz do wymyślenia, no to myślę, że wtedy użycie takie na przykład składany drążek na ścianę byłby całkiem ciekawym rozwiązaniem, ciekawą frazą do zastosowania. Dobra, my będziemy bazować tutaj na naszej pierwszej frazie, czyli składany drążek do podciągania. Tą sobie wybieramy, więc sobie możemy zrobić od razu tutaj kopiuj. Kopiujemy ją i wracamy do edycji, do tworzenia naszego tutaj produktu, dodawania go do naszego sklepu internetowego. W tytule wklejam sobie oczywiście tą tutaj frazę, tą tutaj nazwę, przepraszam, ona się wkleiła tutaj niżej, tak, bo czasami się takie tutaj chocki klocki wyprawiają przy bezpośrednim takim kopiowaniu i teraz mamy wklejone, wszystko się zgadza. Kolejny element, który warto zrobić, jeżeli chodzi tutaj o dodawanie produktu do sklepu internetowego i optymalizację SEO, to będzie właśnie jakaś wtyczka, która pomoże Ci to przeanalizować, dać Ci jakieś wskazówki, czy ta optymalizacja idzie w dobrym kierunku, co warto byłoby jeszcze udoskonalić, może dać nagłówki, może częściej użyć frazy kluczowej i tak dalej. Jeżeli korzystasz właśnie z WordPressa, to jest kilka takich świetnych naprawdę wtyczek. Jedną z najpopularniejszych jest właśnie Yoast SEO. Tutaj właśnie jest ona zainstalowana, więc będziemy z niej korzystać. Jeśli nie masz zainstalowanej wtyczki Yoast SEO, z niej nie korzystasz, to polecam Tobie również wtyczkę Rank Math SEO. Pełną konfigurację tej wtyczki, jakie mam niesamowite możliwości, wrzucam tutaj do góry film, w którym pokazuję, jak ją skonfigurować. Jest ona nieco bardziej zaawansowana. Ma więcej możliwości w darmowym planie, ale może być troszeczkę bardziej skomplikowana w obsłudze niż Yoast. Tak więc jeżeli w ogóle wejście do panelu administratora WordPress jest dla Ciebie wyzwaniem, to zainstaluj sobie wtyczkę Yoast. Jeżeli natomiast bez problemu sobie śmigasz po tych wszystkich tutaj rozszerzeniach, po tych działaniach, to polecam właśnie tą wtyczkę Rank Math SEO. Ok. Bez względu na wtyczkę, jaką masz, trzeba podać tutaj frazę kluczową. Te pola po prostu będą trochę inaczej wyglądały zależnie od wtyczki. Wklejamy sobie tutaj naszą frazę, składany drążek do podciągania i będziemy na tej frazie mieli tutaj podawane wyniki. Czyli działa to właśnie w taki sposób, że jak ją tutaj wkleimy, to ta wtyczka do optymalizacji SEO będzie dawała nam informacje na ten temat, ile razy została użyta, jak często, jak gęsto i będzie mogło coś po prostu przeanalizować na tej podstawie. Pamiętaj jednak, że ta wtyczka patrzy na to SEO, czyli na optymalizację pod wyszukiwarki internetowe bardzo technicznie. Tak więc jeżeli mamy na przykład składany drążek do podciągania, i byśmy użyli przykładowo odwrotnej kombinacji, tak? Czyli składany drążek do podciągania nasz składany drążek do podciągania po prostu w innej konfiguracji, wtedy ta wtyczka tego nie rozpozna, bo będzie pomieszane słowa, czy będzie jakaś odmiana, tak? Czyli na naszym składanym drążku do podciągania, tak? Czyli będzie odmiana, też tego nie rozpozna. Jednak roboty Google już powinny to rozumieć, tak więc
tym aż tak w 100% się nie kieruj. Myślę, że jeżeli nie masz w ogóle o tym pojęcia, to warto oczywiście, żeby tutaj to SEO było na zielono. Jeżeli wiesz, co robisz, no to żółte z pewnością wyskoczy Ci w zasadzie w kilku krokach i powinno też być ok. Dla ułatwienia możemy sobie tutaj odjąć troszeczkę tej całej frazy, żeby ten tekst, który będziemy tworzyć, będzie bardziej po polsku, tak, żeby nie trzeba było używać cały czas tych fraz składany drążek do podciągania, to użyjemy sobie po prostu składany drążek, tak? Dzięki czemu będziemy mogli użyć nasz składany drążek, ten składany drążek i nie będzie trzeba pisać ten składany drążek do podciągania, robi to i tamto. Nie? Dzięki czemu możemy po prostu łatwiej i wygodniej to tutaj wszystko zrobić. No dobra. I to na razie tyle, jeżeli chodzi tutaj o optymalizację SEO. Mamy wklejoną naszą frazę, mamy wybrany tytuł. I co teraz możemy tutaj zacząć działać? Warto byłoby tutaj dostać jeszcze jakieś produkty, kategorie i tak dalej, czyli czysto takie techniczne rzeczy. Bo jeżeli ten opis masz już powiedzmy od producenta, tak, bo działasz w dropshippingu, czy coś w tym stylu, chcesz go zrobić kopiuj, wklej i już nie będziesz sobie go tutaj wymyślać, optymalizować i tak dalej, no to po prostu sobie go tu wkleisz i przechodzimy teraz do technicznych ustawień produktu. Jednak tutaj taka mała dygresja, jeśli chodzi o dropshipping i kopiowanie produktów, kopiowanie opisów. Ma to dwie zasadnicze wady. Pierwsza jest taka, że już wtedy w ogóle się nie wyróżniasz na tle konkurencji, bo oferujecie dokładnie to samo, dokładnie te same zdjęcia, dokładnie ten sam produkt z dokładnie tym samym opisem. Tak więc szansa na wybicie jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Inaczej to wygląda w momencie, kiedy zrobisz bardziej oryginalny opis, bo możesz zachęcić klientów, aby to jednak stwierdzili, że chcą u Ciebie kupić ten produkt, może w wyższej cenie nawet, ale stwierdzą, że tutaj w tym sklepie jest to naprawdę fajnie opisane, podoba mi się to i chcę takie buty, a nie po prostu takie zwykłe. Dobra. To taka była mała dygresja. Ok. Wskakujemy tutaj w zakładkę. Ta pierwsza musi być tutaj aktywna. Taki element. A następnie mamy tutaj ustawienia produktu. Teraz w tym miejscu możemy ustawić obrazek naszego produktu. Zaraz będziemy go ustawiać, jednak teraz zjeżdżam jeszcze sobie troszeczkę tutaj niżej. Ja się przerzucę na bok. Ok. I lecimy. Zobacz, pierwsza opcja, no to mamy tutaj status szkic. No, bo teraz go tworzymy, nie będzie publiczny, no to szkic. Kiedy zrobimy tutaj ten niebieski przycisk opublikuj, to produkt stanie się widoczny w naszym sklepie, no i będzie można go normalnie już wtedy kupić. Następnie mamy opublikuj, no czyli właśnie w przypadku produktów raczej chcemy je od razu publikować, więc mamy tutaj natychmiast. Jeśli tworzysz post na bloga, no to możesz tu jakoś go zaplanować, tak, żeby nie było 5 postów jednego dnia, tylko sobie zaplanować, żeby było na przykład tam co 3 dni, tak. Dalej mamy odnośnik, czyli link, pod jakim będzie widoczny nasz produkt. W porządku, teraz jest fajnie to ustawione, szablon domyślny i tak dalej, to wszystko możemy sobie tutaj pominąć. Dalej mamy ustawienia wtyczki, to sobie teraz zwinę, no i mamy tutaj kategorie. Co można z tymi kategoriami zrobić? Po pierwsze, do kategorii przypisuje się bardzo łatwo, po prostu zaznaczając tutaj pola, więc poszukajmy odpowiedniej kategorii dla naszego drążka. Będzie to prawdopodobnie coś w stylu drążki treningowe, drążki poręcze treningowe. Mamy jedną, a jak dobrze pamiętam, była tutaj jeszcze inna ścienne, tak, drążki ścienne, bo to jest drążek ścienny, więc możemy go wrzucić również do tej kategorii. I to jest chyba tutaj tyle. Jeśli dopiero zaczynasz konfigurować swój sklep i nie masz jeszcze stworzonych kategorii, albo brakuje akurat pod ten produkt, to tutaj klikasz sobie utwórz kategorię. No i w łatwy sposób możesz po prostu ją tutaj nazwać, a następnie przypisać kategorię nadrzędną. Tak? Czyli jeżeli na przykład byłoby to kategoria, powiedzmy właśnie jakaś, nie wiem, siłownia domowa, tak? No, albo w ogóle jakiś sklep siłownia, tak? Możesz mieć sprzęt sportowy, potem możesz mieć podkategorię, możesz mieć na przykład handle, pod handlem możesz mieć obciążenia, powiedzmy coś w tym stylu, tak? Wiadomo, że lepiej byłoby nad tym się ciut bardziej zastanowić i to nie jest może idealny przykład, ale z pewnością wiesz, o co chodzi. Tutaj masz kategorię, nie wiem, na przykład na znanym portalu, gdzie można coś kupić, tak? Gdzie masz na przykład odzież i masz, wiadomo, dla mężczyzn na lato, a następnie masz krótkie spodenki, krótkie rękawki, stroje kąpielowe i tak dalej. To właśnie nad takim drzewem trzeba się tutaj zastanowić. Domyślna kategoria, powiedzmy, że nie będzie ta. Następnie mamy tagi. W tagach możemy ustawić sobie, w tym przypadku no, drążek treningowy już mamy użyte, więc szczerze mówiąc składane można było dodać, tak, ale składane, no jeżeli to jest jedyny produkt, to nie będzie miał tutaj sensu, na tym też warto się później byłoby tutaj zastanowić, jakie wartości można byłoby tutaj dodać. Może na przykład hashtag plecy, tak, w ramach treningu pleców, no bo
Inne produkty mogą też się przydać do treningu pleców, czyli właśnie inne drążki, czy jakieś specjalne ławeczki, na przykład rzymska, tak, czyli ta, na której się trenuje dół pleców, czyli prostownik grzbietu, to wszystko można sobie tutaj ustawić. Galeria produktu, zaraz będziemy wgrywać, no i pozostałe inne parametry, które będą dostępne zależnie od motywu, zależnie od wtyczek, które tutaj masz zainstalowane w swoim sklepie internetowym. Na przykład tutaj mamy do linkowania wewnętrznego, czyli też coś bardzo, bardzo, bardzo potrzebnego, jeżeli chodzi o SEO, ale jak tego używać, tutaj teraz nie będę pokazywał, jak to działa, samo po prostu, że warto. Też wrzucę tutaj link do tego filmu, w którym pokazuję, jak to zainstalować, jak ta wtyczka działa i jakie daje niezwykłe korzyści, bo automatycznie łączy je po prostu ze sobą, tworzy automatyczne linkowanie wewnętrzne. Dobra, galeria produktu. Dodajemy tutaj sobie zdjęcia. Zaczynamy od tego, żeby tu po prostu było nam łatwiej to zrobić, bo inaczej byśmy musieli za każdym razem zdjęcie wgrywać, jeżeli będziemy tworzyć opis, a tak sobie to wrzucimy z góry, a potem będziemy tylko wybierać z galerii. Tutaj mamy dostępne obrazki. Jeżeli chcesz wrzucić obrazek, no to możesz go tutaj przeciągnąć i upuścić w tym okienku, albo wybrać sobie właśnie opcję tutaj prześlij pliki. No i teraz robimy wybierz, no i wybieramy sobie z naszego dysku, z komputera, jakie mamy dostępne zdjęcia. Ja ich mam tutaj sporo, więc ja sobie teraz pozaznaczam i za chwilkę one zaczną się tutaj ładować i dodawać do naszego sklepu. Ok, chyba wybrałem już wszystkie, tak pomijając ten. Ok, są wszystkie. Dodajemy Enter. No i czekamy chwilkę, aż te produkty się tutaj załadują. Super, więc nasze zdjęcia produktów się już wgrały, są wszystkie gotowe. Domyślnie, tak widzisz, są wszystkie tutaj już zaznaczone, więc wszystkie pojawią się w galerii. Jeżeli któryś Cię nie zaznaczył, bo na przykład zaznaczasz po jednym, czy coś w tym stylu, to przytrzymaj klawisz Ctrl lub Command, jeżeli jesteś na Macu. No i po prostu możesz się w łatwy sposób tutaj pozaznaczać, pododawać kolejne. Zobacz, o, właśnie w taki sposób i tak samo się je odznacza. Dobra, zanim jednak dodamy produkty do galerii produktu, warto byłoby tutaj dodać ich opis. Czym jest w zasadzie opis i czym jest opis alternatywny, bo na tym tutaj się skupię. Tutaj, kiedy wybierzesz sobie tą grafikę, to pojawi Ci się kilka takich pól. Między innymi właśnie mamy tutaj na przykład tytuł, czyli domyślnie tutaj jest wpisane to, jak się Twój obrazek tutaj nazywał. Warto tutaj wpisać coś prostego, ale też powiązanego z tym produktem, tym elementem, tak? Czyli powiedzmy drążek składany drążek treningowy. Tutaj mamy opis alternatywny. Opis alternatywny kiedyś głównie działał w taki sposób, że pomagało to osobom niewidomym zrozumieć, co znajduje się na obrazkach, tak? Czyli w tym wypadku trzeba było tutaj opisać, że jest to czarny składany drążek do zamontowania na ścianę. Na przykład, tak? Czarny składany drążek do zamontowania na ścianie. Na przykład coś w tym stylu. I teraz musimy odpowiednio opisać pozostałe produkty, tak? Czyli złożony drążek treningowy do podciągania. I warto, aby tutaj właśnie też się znajdowały w tym opisie alternatywnym te frazy. Oczywiście nie mogą się one znajdować w każdym opisie dokładnie takie same, więc warto, aby się one troszeczkę od siebie tutaj różniły. Czyli na przykład tutaj zróbmy dane techniczne składanego drążka. Rysunek techniczny z wymiarami składanego drążka do podciągania. Coś w tym stylu. Dobra, teraz musimy opisać jeszcze pozostałe produkty. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, jak to zrobić. Ja to zrobię już później. Więc teraz dodajmy wszystkie te produkty, klikając tutaj dodaj do galerii. W tym momencie mamy już galerię produktów utworzoną. Warto tutaj jeszcze wziąć pod uwagę, w jakiej one są kolejności wyświetlane. Możesz sobie tutaj łatwo tak przesuwać, zależnie od tego, gdzie one będą wyświetlane, na przykład reklamy Google czy coś. Może na przykład nie korzystać z pierwszego zdjęcia tutaj naszego obrazka wyróżnionego jako pierwszego, tylko właśnie na przykład tutaj z tego. Więc warto mieć to na uwadze i odpowiednio to zobaczyć, jak to później się skonfiguruje, no ale to już jest tam bardziej zaawansowany detal, tak na marginesie o tym po prostu wspominam. Wróćmy więc w takim razie tutaj na samą górę i zmieńmy nasz obrazek produktu. Klikamy w ten oto przycisk i ustawiamy nasze zdjęcie produktowe. Powiedzmy, że będzie to ten drążek. Albo może nie. No dobra, nie będzie jednak ten. Dobra. Ten sobie zostawimy jako drążek domyślny, a ten będzie w takim razie jako drugi. Będzie widoczny często też właśnie na przykład na animacjach, czyli jak mamy podgląd całego sklepu, to w momencie najechania myszką na dany przedmiot, no to wyświetla się nam drugie zdjęcie w galerii. Czasami może być nawet jakaś animacja wszystkich produktów, no ale to już zależy od zaawansowania swojej wtyczki. Dobra.
Te kwestie techniczne mamy już tutaj ustawione. Zjedźmy w takim razie sobie jeszcze tutaj na dół i poustawiajmy takie parametry właśnie jak na przykład cena. Cena drążka, powiedzmy, że ustawimy ją sobie tutaj na 90 zł, jak dobrze pamiętam, miała być ustawiona. Tu niżej możemy ustawić cenę promocyjną, tylko zobacz, kiedy podamy sobie taką samą, od razu mamy tutaj error, że nie może być taka sama cena. Dalej mamy opodatkowane i tak dalej, ale to już są inne kwestie związane typowo z Twoim sklepem, więc tego tutaj nie będziemy teraz rozgrzebywać. Dalej mamy magazyn, czyli czy zarządzasz stanem magazynowym, czy nie. Możesz podać Twój produkt, kod produktu, możesz podać inne parametry, możesz podać, czy jest właśnie na zamówienie, czy jest na stanie i tak dalej. Dalej mamy wysyłka, czyli konfiguracja wszystkich innych parametrów, na przykład waga i tak dalej, wymiary. To może być potrzebne w momencie, kiedy masz zintegrowaną wysyłkę z jakimiś kurierami. Tak? I wtedy, jeżeli masz wagę podaną tutaj na przykład 15 kg, no to wtedy wiadomo, jaka paczka ma być do tego, jaki kurier z jaką paczką ma tutaj przyjechać. Tak? To samo z wymiarami i tak dalej. Tutaj można dodawać klasy wysyłkowe, jeszcze trochę bardziej zaawansowany temat, ale to nie jest już na ten tutaj poradnik. Pokazuję teraz czysto i wyłącznie, jak to pokazać tutaj czysto technicznie. Powiązane produkty, tutaj w łatwy sposób możesz sobie dodać produkty, które są z tym powiązane, tak? Więc na przykład mamy cross-sell i upsell, czyli możemy zaproponować inne drążki albo inne produkty, które mogą się również tutaj przydać, czyli na przykład składana ławka treningowa, tak? Bo tutaj w tym sklepie też takie są. Dobra, kiedy mamy to gotowe, możemy przejść teraz do tworzenia opisu naszego produktu. I tutaj wykorzystamy sobie m.in. sztuczną inteligencję. Oczywiście warto tutaj mieć na uwadze to, że sztuczna inteligencja tworzy stosunkowo podobne te opisy do siebie. Tak? Są tutaj detektory, przecież AI. Podrzucam tutaj też film, gdzie możesz zobaczyć, jak działają te detektory, jak one działają w języku angielskim, jak działają także na język polski. Więc warto mieć to na uwadze, żeby nie robić kopiuj, wklej 1 do 1 to, co nam wypluje ChatGPT, Claude czy inny generator sztucznej inteligencji, tylko jednak uwzględnić tam także własne doświadczenia, własne parametry i inne tego typu rzeczy. No i teraz krok z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli będziemy tworzyć właśnie nasz opis produktu zoptymalizowany pod SEO. Oczywiście jak to wyjdzie za chwilkę się okaże. Użyjemy do tego tutaj narzędzia Claude. Jest to w tym momencie przynajmniej moje ulubione narzędzie, jeżeli chodzi o właśnie taki chat AI, z tego względu, że jest on bardziej naturalny, jeżeli chodzi o odpowiedzi, łatwiej się z nim komunikuje moim zdaniem niż z czatem GPT, no i po prostu ma trochę większe możliwości. Ja tutaj korzystam z planu nawet płatnego, ale Ty możesz go swobodnie używać nawet w wersji darmowej. Więcej o Claude możesz dowiedzieć się tutaj, tam jest m.in. kilka słów także o projektach. No, generalnie warto się przyjrzeć temu rozwiązaniu, ale oczywiście jeśli chcesz, możesz korzystać sobie tutaj z czatu GPT. Dobra. Ja przygotowałem tutaj taki prompt. Oczywiście możesz sobie poszukać innego lub stworzyć własny prompt. Możesz go zmodyfikować. Tutaj nie mam moich jakichś żadnych praw autorskich, więc śmiało możesz sobie to skopiować, co tutaj widzisz. Ja to teraz tylko przeczytam, powiem, o co tutaj chodzi. Wciel się w rolę eksperta od marketingu i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Chcę, abyś pomógł mi to zoptymalizować wszystko w kontekście SEO. Pamiętaj o nagłówkach H2. Moja fraza kluczowa to jest właśnie tą frazę, którą sobie wcześniej ustaliliśmy. No i na koniec coś, co warto tutaj wspomnieć, czyli zadaj mi 3 pytania. Oczywiście możesz to zwiększyć. Ja tutaj skracam ten proces, na przykład 5-10 pytań, aby ta treść była jak najlepsza, jak najciekawsza. Dobra, dajemy mu tutaj Enter i zobaczymy, co on z tego nam tutaj wymyśli. Oczywiście, jeśli chcesz się dowiedzieć jeszcze więcej o sztucznej inteligencji i praktycznym wykorzystaniu, to koniecznie zapisz się na mój kurs. Link znajdziesz w opisie. Tam m.in. są lekcje specjalnie poświęcone właśnie tworzeniu promptów. Czyli tak jak tutaj zamiast powiedzieć stwórz mi opis mojego produktu XYZ, to masz właśnie takie instrukcje jak wciel się w rolę eksperta od marketingu, a także z doświadczeniem SEO, tak? Czyli właśnie ta osoba będzie patrzyła na to zupełnie z innej perspektywy, będzie wiedziała, jak ma uwzględnić te frazy. Czyli właśnie tego typu rzeczy, że ma być nagłówek H2 i tak dalej. Ona powinna teoretycznie to wiedzieć. Czat powinien to generalnie wiedzieć, ale zawsze lepiej to podkreślić, podkręcić. Tak samo można dać dodatkowe instrukcje, sprawy to było ciekawe, pobudzaj emocje, używaj języka korzyści. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak sobie czat poradzi za pierwszym razem. Dobra, mamy tutaj już kilka naszych pytań, więc teraz sprawdźmy sobie, jakie mamy tutaj te pytania. Jakie są główne zalety Twojego składanego drążka do podciągania? Ciekawe pytanie, jakie są jego główne zalety? No to prawdopodobnie to, że jest on składany, tak? Czyli można go w łatwy sposób gdzieś tam przenieść. To, że drążek jest składany, można go w łatwy sposób złożyć, dzięki czemu nie zajmuje miejsca w pokoju. No, myślę, że jest to dobre uzasadnienie, ale powinien to generalnie
wiedzieć, kim są twoi docelowi klienci, na przykład początkujący, ćwiczący. Tak jak widzisz, bardzo fajnie on tutaj też to podkreśla, bo on wyłapuje to jako ten ekspert od marketingu, tak, że kim jest grupa docelowa, czyli będzie to pasował prawdopodobnie też język do tych osób, no, żeby to ustalić, tak, czy są to osoby początkujące, czy są to profesjonaliści, czy entuzjaści i tak dalej. Więc tutaj wybierzmy, że są to osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem i chcą trenować w domu. No, powiedzmy, że coś w tym stylu to powinno wystarczyć. Czy twój składany drążek do podciągania ma jakieś unikalne funkcje lub innowacje? Czy składany drążek może być jakiś ten? Okej, ma w sumie. Ma tutaj jeszcze, jak dobrze pamiętam, hak na worek treningowy. Zatem wspomnijmy. Drążek jest koloru czarnego, co sprawia, że wygląda jeszcze bardziej profesjonalnie, a także posiada specjalny hak, na którym można zawiesić worek bokserski lub inne akcesoria. Dobra. Można tutaj dodać jeszcze parę informacji, bo pamiętaj, im więcej zawsze taki czat, z którym rozmawiasz, ma więcej instrukcji, tym może lepiej przetwarzać te dane, tak? I mniej, dlatego tutaj właśnie dałem też te 3 pytania, bo można było mu od razu powiedzieć, stwórz mi opis dla tego produktu, ale wtedy ten opis byłby gdzieś tam bazujący na wcześniejszych jego doświadczeniach, a w tym momencie, tak jak widzisz, zadał nam pytanie typowo dotyczące naszego drążka, no to będzie właśnie wiedział, o czym ma wspomnieć, tak? Bardzo możliwe, że gdyby tutaj nie dodawać tych pytań, to on by mógł sobie coś takiego wymyśleć, co często mogłoby się w ogóle nie pokrywać z rzeczywistością, czyli mógłby wspomnieć o tym, że ten drążek jest srebrny albo z plastiku, czy coś w tym stylu, gdzie tak naprawdę nie jest. O, tutaj warto, to jest jeszcze dobry moment, aby wkleić tutaj nasze parametry. Tak, czyli nasze wymiary. Warto tutaj też wspomnieć o tych parametrach, więc zaraz sobie tutaj kopiujemy i wkleimy sobie tutaj do czatu, aby je wykorzystał. Wracamy tutaj. Oto dane techniczne. Ma być oto dane techniczne. Oto techniczne. To trochę to przesłania. OK. Techniczne, wykorzystaj je. Dobra. No i damy Enter. Tak jak wspomniałem, warto było tutaj poprosić o jeszcze więcej pytań, jeszcze bardziej jakoś to doprecyzować, aby ten opis był po prostu lepszy i ciekawszy. No i tak, jeszcze warto go poprosić tutaj o jakiś ciekawy, chwytliwy tytuł, ale za chwilkę zaraz się tym zajmiemy. Nie podaliśmy mu także parametru o tym, jak długi ma być to opis i tak dalej, ale myślę, że taki opis tutaj na początek nam może, powiedzmy, wystarczyć. Dlaczego nasz składany drążek do podciągania to najlepszy wybór? No, mamy spoko tutaj parę argumentów, ok, mamy podsumowanie jakieś, fajnie. Warto by tu jeszcze wspomnieć o sekcji FAQ, tak? Czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na te pytania. Więc możemy tutaj na koniec wspomnieć, jeszcze powiedzmy tutaj dodać, żeby ok, dodaj jeszcze 5 pytań i odpowiedzi FAQ. Dobra, Enter. I za chwilkę dostaniemy tutaj jeszcze kolejnych kilka propozycji. O, widzisz, fajnie to generuje nam od razu w tej tutaj formie, więc jest to łatwo wszystko do zrobienia, do przeklejenia. Mamy tutaj od razu jeszcze jako wersję, bo tak fajnie działa tutaj Cloud, że łatwo możemy się między tym przełączać. Co prawda wersje to nie są do końca tutaj tego... W tym przypadku warianty się tutaj nie sprawdzają, no bo jest to zupełnie coś innego, no ale powiedzmy, że jest ok. Dobra, sprawdźmy sobie, nawet zaproponował tutaj tytuł, przegapiłem go, składany drążek do podciągania, twój pierwszy krok domowej siłowni. Myślę, że jest ok ten tytuł, aczkolwiek tytuły produktów zazwyczaj przyjęło się, że robi się trochę inaczej, że stara się tu jakby... Jak kojarzysz, jak to wygląda, tak? Czyli takie mają ładne sklepy, powiedzmy takie jak ten popularny z odzieżą, a inne raczej zazwyczaj mają tutaj upchnięte bardziej frazy kluczowe, tak? Czyli składany drążek do podciągania, domowy drążek treningowy, zamów teraz, powiedzmy, maksymalnie coś w tym stylu, nie? Więc tutaj myślę, że zaraz jeszcze popracujemy nad tym i kopiujemy sobie tutaj całą tą treść, którą mamy tutaj dostępną, możemy sobie ją skopiować, możemy oczywiście ją jeszcze udoskonalić i oczywiście trzeba ją tutaj sprawdzić, czy wszystko się tutaj zgadza, albo zamiast się kopiować tak dziwnie, klikniemy sobie po prostu tutaj w ten przycisk kopiuj. Wracamy do opisu produktu, usuwamy to wszystko, co tutaj zostało stworzone
i wklejamy to, co zostało na nowo wygenerowane. Warto jeszcze skontrolować, czy te nagłówki na pewno są H2. Klikając mamy tak, jest H2, bo czasami, szczególnie w czacie GPT, się to rozjeżdża i stosują tutaj na przykład H3 i tak dalej. OK. I tu mamy naszą H1, czyli nasz tytuł. Powiedzmy, że to sobie przekleimy na ten moment. Jeszcze wrzucimy sobie tutaj w tytuł, a nie w to. OK, dobra, nie przekleiło się, dobra, niech zostanie już tak, trudno. I teraz, jak dodać obrazki do tego opisu? Już nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły, jak go tutaj zoptymalizować, co tam jeszcze z nim poprawić. Załóżmy, że jest OK, przeczytaj sobie na spokojnie to, co zostało stworzone, czy spełnia Twoje wymagania, czy jest oczywiście poprawnie po polsku, czy dane się zgadzają. To wszystko weź sprawdź, a następnie możemy dodawać tutaj obrazki. Więc przykładowo tu chcemy dać obrazek, dajemy Enter i tak jak widzisz, możemy w łatwy sposób kliknąć tutaj slash, ten co jest koło Shifta i wybrać tutaj jakiś element. I wrzucamy sobie tutaj obrazek i wybieramy właśnie tutaj bibliotekę mediów i teraz w łatwy sposób możemy sobie dodać coś, co mamy już w naszej bibliotece, czyli to, co wcześniej wspomniałem, żeby to dodać wcześniej, a nie teraz po jednym produkcie. Mamy wrzucony nasz obrazek, jest on fajnie dodany. Dodajemy tutaj powiedzmy kolejny, tak, obrazek. Oczywiście warto to połączyć, żeby te obrazki były tutaj fajnie złączone z tym, co jest w tym momencie opisywane, tak? Więc jeżeli mamy dane techniczne, to żeby obrazek był tutaj z danymi technicznymi, specyfikacja techniczna, wszystko się zgadza. Jeżeli chcesz przesunąć obrazek na przykład niżej, no to musisz go zaznaczyć i te bloki można w łatwy sposób złapać tu i przesuwać lub użyć właśnie tych strzałek. I w tym momencie mamy tutaj niżej pod naszymi parametrami. Myślę, że tutaj jest już wszystko, jeśli o to chodzi. Dalej możesz jeszcze tutaj zrobić, warto było wspomnieć, jak podczas dodawania produktu do sklepu internetowego WooCommerce, o tym, że możesz stworzyć właśnie wirtualny produkt do pobrania, ale do tego trzeba po prostu zaznaczyć tutaj tylko i wyłącznie ten parametr. Wtedy nie będzie on objęty wysyłką, kiedy to zaznaczymy, które teraz nie będę gmatwał, ale zniknie nam opcja wysyłki, bo będzie wysyłany po prostu link na maila. Ja już tutaj nie będę klikał w to do pobrania, bo tutaj nam się wszystkie ustawienia pozmieniają, pokrzyżują, ale będzie klikniesz do pobrania, będzie tam opcja dodawania właśnie pliku, który właśnie można pobrać. Wtedy możesz dać do niego link albo wgrać go właśnie tutaj na serwer, więc łatwo można tym wszystkim tutaj zarządzać też ilością pobrań, czy są jakieś limity i tak dalej. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na naszą optymalizację SEO, co tutaj powstało. Widzisz, straciliśmy trochę czytelność, bo była na zielono, jak dobrze pamiętam, a SEO poszło w górę, no bo z czerwonego zrobiło się pomarańczowe. Sprawdźmy, co tu można w takim razie jeszcze było zoptymalizować. Klikamy sobie w tą wtyczkę. I mamy tutaj więcej informacji, czyli mamy wychodzące odnośniki, mamy wewnętrzne odnośniki, mamy gęstość frazy kluczowej. Wychodzi na to, że dodaliśmy frazę kluczową 6, a maksymalna ta długość, na tą długość artykułu, na tą długość treści to jest 5, zalecana tutaj. Długość metaopisu, czyli go nie dodaliśmy, warto byłoby go dodać. No i tekst jest trochę za krótki, ma 251 słów. Tutaj według tej wtyczki najlepszy tekst będzie miał w okolicach 300 słów i więcej. No więc wszystkie te elementy warto było tutaj udoskonalić. Myślę, że ten temat możemy tutaj na ten moment zamknąć, jak chodzi właśnie o dodawanie produktu do sklepu internetowego. Podstawy, takie już solidne od SEO masz. Jeśli chcesz właśnie wiedzieć jeszcze dokładnie, jak zoptymalizować to, aby tutaj to SEO było na zielono, a nie na pomarańczowo, czy też czerwono, to tutaj wrzucam także link do mojego wideo, w którym pokazywałem właśnie dokładnie, jak to zrobić. Dokładnie właśnie wtyczką Yoast SEO, ale w przypadku akurat postu na bloga. Zasada jest ta sama, problemy są te same, rozwiązuje się to w ten sam sposób, tylko tyle, że będzie to na przykładzie wpisu blogowego, a nie produktu. Ok, dobra, mam nadzieję, że to tyle, że ten poradnik Ci tutaj pomógł i już wiesz teraz, jak dodać produkt do swojego sklepu internetowego od A do Z, od znalezienia frazy kluczowej poprzez techniczne właśnie dodanie produktu, dodanie obrazków, ustawienia nagłówków, kategorii przypisania i w zasadzie wszystkie inne rzeczy, które są tutaj niezbędne. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, jeżeli chodzi o wsparcie w WordPressie, to śmiało napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl lub znajdź mnie na Instagramie lub innym medium społecznościowym, wtedy też również chętnie Ci pomogę. Jeszcze raz zapraszam do mojego kursu o sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu praktycznym w życiu codziennym. Link oczywiście, tak i wszystkie inne znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!